Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dniu dzisiejszym zapraszam na przygotowanie uszek. Uszek do barszczu wigilijnego. Oglądajcie. Do przygotowania uszek wigilijnych potrzebujemy 80 g suszonych grzybów. Ja użyję po 40 g podgrzybków oraz borowików, 2 cebule, 1/3 łyżeczki soli oraz 1/3 łyżeczki pieprzu, oczywiście płaskie łyżeczki, i 2-3 łyżki oleju do smażenia. Natomiast do ciasta potrzebujemy 500 g mąki, użyję mąki 500 oraz trochę mąki do podsypania. Poza tym gorącą wodę oraz też trochę soli, 1/3 łyżeczki. Natomiast jeżeli chodzi o borowiki i o podgrzybki, musimy je najpierw namoczyć. Tak więc wrzucam je do garnuszka. Zalewam wodą. Jeszcze trochę wody. Zamykam. Czekam tak godzinę. Później w tej wodzie te grzybki suszone zagotuję. Grzyby suszone, namoczone w wodzie, gotuję 30 minut. Zobaczcie, grzybki suszone, ugotowane. Teraz pokroję je drobno oraz cebulę. Zobaczcie, pokroiłam już grzybki ugotowane. Teraz kroję 2 cebule w kostkę. Wlewam olej. Dodaję pokrojoną w kostkę cebulę. Do lekko zeszklonej już cebulki dodaję pokrojone grzyby. I podsmażę. Dodaję pieprz oraz sól. Podsmażam tak około 5 minut. Zobaczcie, już podsmażyłam cebulkę razem z grzybami. Teraz rozdrobnię je w malakserze. Możecie również zmielić w maszynce do mielenia. Pamiętajcie, żeby nie mielić zbyt drobnie. Myślę, że taka konsystencja będzie wystarczająca. I mamy już farsz przygotowany. Farsz na uszka. Teraz pora zająć się ciastem. Zobaczcie, farsz już został przygotowany.
Teraz czas na przygotowanie ciasta na uszka. Zaczynamy od mąki. Sól. 1 łyżeczkę oleju. Dosłownie troszeczkę. I wlewamy gorącą wodę. Uważajcie na gorącą wodę, żeby się nie poparzyć. Na 500 g mąki będzie potrzebne od 250 do 300 ml około wody gorącej. To jest uzależnione od tego, ile mąka wchłonie wody. Może być trochę mniej lub trochę więcej. Dlatego też do podsypania przygotowałam sobie mąkę, jeżeli okaże się, że za dużo wleję wody. Zobaczcie, jak ładnie ciasto wchłonęło wodę. No, użyłam około 300 ml wody na 500 g mąki. Zobaczcie, ciasto już gotowe. Teraz pozostawię je na 20 minut, żeby sobie poleżakowało, żeby później bez problemu można było rozwałkować i nie kurczyło się. Odkrajam kawałek ciasta. I wałkuję jak najbardziej cienko mi się uda. Najlepsza będzie grubość około 2 mm. O, myślę, że już wystarczająco cienko. Rozwałkowałam. Ciasto kroję na w miarę równe kwadraty o wielkości około 3,5 cm, 4 na 3,5-4. Zaczynam formować uszka. Nakładam około pół łyżeczki farszu i łączę brzegi na kształt trójkąta. Zobaczcie. Łączę brzegi. Sklejam je dookoła. Tworzył się taki trójkącik i łączę 2 brzegi, sklejam razem i mamy uszko. Im mniejsze uszka, tym zgrabniejsze. Możecie też wykrawać okrągłe uszka i je łączyć. Będą miały bardziej łagodne wykończenie. Teraz zagotuję wodę i na gotującą się wodę wrzucę uszka. Zobaczcie, uszka wypłynęły już na powierzchnię. Jeszcze poczekamy około minuty i będzie można już je łyżką cyzakową wyciągać. Zobaczcie, uszka ugotowane. Tutaj dokładnie ugotowałam 28 uszek. Pozostałe uszka muszę zamrozić, żeby były odpowiednie na Wigilię.
I słuchajcie, z tej porcji pół kilograma mąki, z tej porcji 500 gram mąki wyjdzie około 90 uszek. Pozostałe uszka zamrożę w taki sposób, że na tacce wstawię je do zamrażarki na jakąś godzinę. Po tym czasie, kiedy już staną się twarde, przełożę do woreczka i w takiej postaci będę trzymała do Wigilii. I takie później zamrożone wrzucacie na gorącą, gotującą się wodę. Zobaczcie, uszka do barszczu wigilijnego gotowe. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.